Mówią, że nie można balować przez weekend, jak prowadzi się kanał na YouTubie. Otóż można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Więc dzisiaj, i to dosłownie dzisiaj Wam pokażę, ponieważ jest godzina za 15:05, czyli za 11,5, za 13,5 godziny zobaczycie ten film u mnie na kanale. Pokażę Wam moją relację z wyjazdu na Retro Motor Show. I troszkę może być tutaj komfortu, jak ktoś ma przypadki epileptyczne, to ostrzegam, bo kadry stąd będą ciemne, z Retro Motor Show bardzo jasne. Więc jestem na znanym dosyć w Gdańsku Szkieletorze z Ritką i zapraszam Was do oglądania. Uwaga, mały disclaimer. Ten film zawiera bardzo subiektywny gust motoryzacyjny prowadzącego, a nawet można by rzec, że dziwne zboczenia motoryzacyjne. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Zacznijmy tutaj najlepszym możliwym Amerykańcem, który był na całym Retro Motor Show, czyli to piękne Monte Carlo na czarnych blachach z lampami z malucha. Ja bym się tam kompletnie nie zdziwił, gdyby pod maską pracował jakiś diesel z beczki. To by było jakieś. Dalej mamy piękne Porsche. Tutaj też możemy dodawać i mnożyć, no bo same cyferki 924, 928, 968 i no te Porszawki mają klimat, no jakoś darzę dziwną sympatią Porsche z układem transaxle. Dalej piękna Włoszczyzna, czyli tutaj taki duecik i kawałek dalej piękna Alfa 155. Nie jest kompletnie żadnym zaskoczeniem dla ludzi, którzy już mnie troszeczkę znają. Jak mnie oglądacie, to też dla Was to nie będzie zaskoczeniem, że raczej lubię samochody takie z duszą, po których widać, że nie jest to wymuskany klasyczek, tylko faktycznie samochód jeżdżący. No i tutaj to Porsche 911 w pełni spełnia to założenie. Zobaczcie, jakie jest piękne. Jest po prostu cudowne. To są te lampy z tyłu na srebrną taśmę, to jest jakieś. Francuza jeszcze mam, jak to oglądacie, to też jeszcze mam. W każdym razie już niedługo nie będę miał i jakoś tak Francuza już sobie nie kupię. Ale Ami i Visa, które tutaj widzicie, są po prostu wspaniałe. Mają naprawdę fajny klimat, chociaż Visa zawsze mi się kojarzy z C15. No, nawet jak widzę Visa jako Visa, to myślę C15, a nie Visa. A przecież C15 powstało z Wizy. Idąc dalej cytrynowo, no to jest ten bardzo ładny aksel. Ktoś odblokował złotego aksela. Brzmi to jak jakaś nagroda za zasługi. No ale jakby nie patrzeć, no jest to złoty aksel. Ferrari F40 tutaj w zasadzie wrzuciłem z kronikarskiego obowiązku. Nie rajcuje mnie jakoś ten samochód, no ale jest rzadkie, więc warto wrzucić. Zresztą mam co wrzucić na miniaturkę, tak jak rok temu BMW 328. Tutaj tak na pewno wszystkim Wam się spodoba stanowisko pod tytułem 50 lat samochodu i tarpany plus honker. Widok był cudowny. W ogóle w życiu nie widziałem tak ładnych, tak wymuskanych tarpanów. Uważam, że to jakieś herezje. Powinny być takie faktycznie, no nie powiem, że styrane życiem, ale takie faktycznie używane. No ale co prawda tutaj jednak był fajny, kompletny przekrój tarpanów. Honkera mogli sobie odpuścić, ale honker. I mimo wszystko fajnie było na to popatrzeć, bo kurde, no ładne były. No. Tutaj możemy sobie pobawić się w matematykę, ponieważ mamy dwa Renault, dziesiątkę i piątkę. Piątka razy 2 to dziesiątka, dziesiątka na 2 to piątka. Przesadziłem? Chyba troszkę. Żadną tajemnicą nie jest, że zostałem skodziarzem, więc Skoda Tudor, która tutaj się pojawiła, jest zdecydowanie jednym z moich faworytów. Jest po prostu piękna, błyszczy się, jest zielona i w sumie pierwszy raz w życiu miałem okazję widzieć Skodę Tudor na żywo, albo pierwszy raz zajarzyłem, że to jest Skoda Tudor. Ta druga opcja jest tak samo prawdopodobna jak ta pierwsza. No oczywiście mam nadzieję, że znacie taką grupę facebookową jak Do Huty, więc no to Bosto tutaj miała być ładna scenka rodzajowa, ale ja wiem, że oni tak naprawdę to ją przygotowują na drogę do Huty. W końcu Syrena to nie samochód.
I samochód, który nie był w zasadzie niczym jakimś konkretnym, znanym. Znaczy no konkretnym był, no bo to Pozmot Mikrobus. Samochód, który wywarł na mnie potężne wrażenie i to nie ze względu na lampy z dużego Fiata czy na S21 pod maską, tylko sam fakt powstania czegoś takiego o aerodynamice zbliżonej do Volva cegły, nawet w sumie jeszcze lepszej. Dlatego tutaj myślę, że w nazwie Pozmot również pochodzi od aerodynamiki. No ale zobaczcie, jakie to jest piękne, to jest naprawdę jakieś, to nie jest zwykły taki o sobie busik. Nie, to jest Pozmot, których powstało około 70 sztuk. To jest prawdopodobnie jedyna albo jedna z niewielu istniejących sztuk i pochodzi z 75 roku. Przecież to jest jakieś. No, dalszy ciąg tutaj muszę sobie nawet przypomnieć, co w ogóle tam stało, bo nie pamiętam, ale sobie zrobiłem tajemne notatki zwane scenariuszem. Taunus, Mercedes W114, Skoda 1000 MB. Co ja tu napisałem? Maluch, Borewicz, E3. Do BMW E3 mi się podobało, ale jednak powiem wam, że jest ich dosyć sporo. Ale ta Skoda 1000 MB to już jest dosyć rzadki widok. I w tym kolorze, tam wrzucałem i napisałem, że w majtkowym zostałem poprawiony, że jednak w chabrowym. Tak, nie znam się na kolorach, może być i chabrowa. Ktoś mi kiedyś w komentarzu napisał, że jestem złomnikiem juniorem. To był jeden z lepszych komplementów, jakie dostałem. Także pociąg musiał być i teraz tak jak złomnik ostatnio się, tam w którymś filmie się podniecał niezmodernizowanym EN57, tak jak tutaj mogę się popodniecać niezmodernizowanymi wagonami 111A i 112A. Ale kogo to obchodzi, my tu o samochodach. Są samochody ciekawe, ale zapomniane. I w sumie niezasłużenie zapomniane, chociaż ze względu też na dosyć dziwną markę. Przy teście Talbota wspominałem o Talbocie Baggera. Tutaj jest Baggera, tylko że jako Matra. I to jest samochód bardzo ładny, mi się zawsze Baggera podobała. Ma fajną taką linię, chociaż przez niektórych myślę może być mylona z Lotusem, ale tutaj nie będę się na ten temat jakoś wybitnie rozwodzić. No, jest Baggera, jest żółta. Na stoisku złombolowym oczywiście były Polonezy, były Lublin, były Żuki. To jest oczywiste. Oczywistym też jest to, że pojawił się tam Favorit. No Skoda Favorit jest jednym z popularniejszych samochodów na Złombolu. Fajnie. I tak się ucieszyłem, jak zobaczyłem. No ale to, co stoi przed Favoritą, no SMZ S3D, no to jest po prostu samochód ostateczny, który ubóstwem uwielbiam, kocham i chcę go kiedyś nagrać. No jak dotrze to do właściciela tej SMZ-ki, to ja wiem, że masz blachy z południa. Wiem, że Dominika Gratowiedźma nagrywała. Ja jadę na południe, ja nagrywam SMZ-kę. Ja się nie waham nawet. Ja kupuję bilet na pociąg i jadę. Są też takie samochody, gdzie ktoś może powiedzieć, że no, ale dlaczego on tutaj jest? Na Retro Motor Show to nie wypada. No i zdecydowanie takim samochodem może być Audi A8 D2. Samochód zasadniczo nijaki, niepodobny do nikogo i jeszcze popularny. Ale nie ta sztuka. Ta sztuka, no możecie ją kojarzyć też z filmu Złomnika, ponieważ tam się u niego pojawiła, bo jest to A8 zesłapowana na 1.9 TDI z manualem. I to jest wspaniałe. Oczywiście, nie wiem czy wiecie, to jest lepsze od Ikarusa. No wiadomo, dobra węgierska technologia. Od Ikarusa lepsze są dwa Ikarusy. I w taki sposób tutaj, jeśli mnie pamięć nie myli, to akurat MPK Poznań nas zaszczyciło takim dobrodziejstwem, taką ilością Ikarusów. Dwa w identycznym kolorze, przegubowy i solowy. Fajnie. Korzystając z tego, że jestem na parkingu, teraz też się przenieśmy na parking Retro Motor Show i tam zobaczymy piękną, rasową buchankę na czarnych tablicach i niebieskiego Mastera jedyneczkę, przedliftowego, który był na sprzedaż. Jak tutaj pewien posiadacz Mastera, którego też nagrywałem, zwrócił uwagę, ma opony od bliźniaka, a opony ma pojedyncze. To podobno jest coś nie tak, ale jak widać jeździ był wystawiony na sprzedaż i tam, jeśli mnie pamięć nie myli, był jakiś śmiesznie mały przebieg pokroju 14 000 km czy coś takiego. Zostając przy tematach parkingowych i krążeniu, poszukiwaniu fajnych samochodów gdzieś
w okolicach samochodów niezgłoszonych, niewystawionych, nie mogłem przejść obojętnie koło Skody Favorit. No, jakby to nie jest żadne zaskoczenie, że nie mogłem przejść obojętnie obok Favorita. I tamta Favoritka sobie po prostu grzecznie stała, oblepiona fantastycznie, nie? Znaczy w swoim życiu tak nie okleił, ale to wygląda bardzo rasowo, podoba mi się, akceptuję to. W sumie za każdym razem jak jest jakaś większa impreza motoryzacyjna, to jest tam Mikrus. No i tutaj ten Mikrus, tutaj ponownie chcę powiedzieć, że jest w majtkowym kolorze, ale ja się na kolorach nie znam, więc może ten kolor majtkowym nie jest. No ale jest taki ładny, no Mikrus, no ładny Mikrus. No, jak Mikrus wygląda chyba każdy wie. Idąc kawałek dalej i rzucając okiem na rasową tę dwójkę, która mi się podobała również, mimo dziwnego stosunku do Volkswagenów transporterów, mamy też Autosana H9, psiuka tak zwanego, jeśli się dobrze orientuję, czyli w wersji miejskiej, normalnie z filmami, z drzwiami łamanymi, otwieranymi automatycznie. No a kawałek dalej stoi sobie bardzo ładny Jelcz. Nie bijcie mnie, na autobusach się za bardzo nie znam i do końca nie wiem co jest z czym, także no, tutaj możecie mnie poprawić w komentarzach, no jest to... Jelcz jest to na pewno. Czy słyszeliście kiedyś o czymś takim jak Fiat Punto Camp Edition? Zapewne nie, ponieważ ja również nie, ponieważ powstała tego cała jedna sztuka. Zapewne jest to garażowe, chociaż nie wiem, może w Stodole to robili. I to Punto Camp Edition jest na haku malucha. I to jest jakieś, to jest taka niewiadówka, jakiej potrzebujemy, a na jaką nie zasługujemy. Oczywiście odpowiednie stężenie FS-onianu, Polonesianu musiało również zostać zachowane. I mamy takiego ładnego traka z frontem Orciari, ze składaczkami na pacę. On też jest jakiś. Patrząc sobie na skład SKM CL57 w klasycznym malowaniu, możemy pójść do pięknej Alfy 75. Wystawiona przez giełdę klasyków. Także tutaj więcej się nie wypowiem. W każdym razie była bardzo ładna, błyszcząco zadbana i w ogóle, ale Alfy 75 moim zdaniem są bardzo niedocenione. Ja najbardziej ze wszystkich Alfa Romeo kocham 33 i 75. No i jest piękna. Kolejnym wehikułem wystawionym przez giełdę klasyków, no tutaj ogólnie troszeczkę giełdy klasyków będzie, był Ford Escort RS 1600i, który jest na sprzedaż. Ostatnio nawet jego cena spadła, a nawet ostatnio był na graciarskich obiadkach czwartkowych u Antosia z kamerą wśród gratów. Także jak jesteście z Poznania okolic lub znajdujecie się w czwartku w okolicach Poznania, to ja Was zapraszam do Antka, bo fajnie, że Antek to robi, także no. Kawałek dalej było Alpine A610. Teraz to chyba miało na końcu nazwy. Tak, i to nawet turbo. I to Alpine mi się zawsze podobało, no też rok temu było, nawet chyba je w filmie wrzucałem. Nie będę teraz oglądać tam tego filmu, bo tam mi przecież pełny metraż wyszedł, godzina 20 tego filmu, bez jaj. Ja się dziwię, że ktokolwiek to kliknął. Można się pośmiać, że Alpine, francuska marka i hehe, na lawecie. Dobra, okej. Rozumiem poniekąd te żarty, ale weźcie pod uwagę, że tą lawetę ciągnął Range Rover. A moim zdaniem to jest o wiele bardziej odważne niż jazda Francuzem. Bo jednak bardziej bym zaufał Francuzowi ciągnącemu lawetę z Range Roverem niż Range Roverowi ciągnącemu lawetę z Francuzem. No nie jest żadną tajemnicą, że jestem lekkim masochistą motoryzacyjnym, może nawet nie lekkim, i bardzo mi się podobają Wartburgi. Chciałbym kiedyś mieć Wartburga, chociaż mnie troszkę hamuje fakt, że ma dwusuwa. Jednak z tych wszystkich tutaj Wartburgów, czy tych wypięknionych, poniżonych, najbardziej podobał mi się najstarszy delikwent, taki spatynowiały, fajny taki, no. Naprawdę mi się bardzo podobał, chociaż pozostałe Wartburgi też są świetne. No mi się podoba stylistyka Wartburga, więc tutaj możecie wziąć pod uwagę moje dziwne zboczenia. Co do dziwnych samochodów, bo oczywiście takie też były, to na przykład była Kia Cephia. Cephia? No Cephia to chyba w aparacie. Cephia i Renault 14. Były obie piękne. Wyścigi! Ale nie są pod wyścigi. Na stoisku z dziśką, albo bezką, no po prostu u Zdzisia, było BMW E28 M535i, które też rok temu u mnie było. One
W tym roku niestety nie było tak ładnie podkreślone, jeśli chodzi o kolor tego samochodu. I przed tym E28 maluteńkie Ferrari. Ależ długie bydle. Też wielokrotnie wspominałem o tym, że ubóstwiam BMW E34. Bardzo mi się dobrze jeździło tymi samochodami, tylko dwoma jeździłem, ale przynajmniej dwoma różnymi wersjami, skrajnie różnymi. No, a takie Touring 540i i to sprowadzane z Japonii. Znaczy, no to, że sprowadzane z Japonii, to ten pies drapał. Ale 540i Touring to jest jakieś, to jest taki fajny tatusiowóz. No. Oczywiście wisienki na torcie zostały na koniec, czyli samochód, który musiał tam być. Jakby po prostu tego modelu tam nie było, to ja bym się chyba załamał. W sensie załamał, zdziwiłbym się, że zapomnieli o czymś takim. Czyli Lancia Delta HF Integrale. To jest samochód obrośnięty taką legendą, porównywalną z Ferrari F40, że ten samochód po prostu musiał się pojawić w Poznaniu. I pojawił się. I na sam koniec również troszeczkę matematyki, bo cyferki, czyli wspaniały Fiat 130. No, nie wiem, kiedy ostatnio go widziałem w tak ładnym stanie na żywo. W ogóle nie wiem, kiedy widziałem go na żywo. Ale naprawdę fanem Włoszczyzny nie jestem i chyba szybko nie będę, ale są modele, które po prostu sprawiają, że mam ciary. I to takie pozytywne ciary. No i to jeden z tych samochodów. To naprawdę jest jeden z tych samochodów. Dobra, to w tym roku udało się krócej niż rok temu. Mam nadzieję, nie wiem jak to jeszcze pomontuję. Ale jest już chwilkę po 5, także jadę montować, żebyście o 18 mieli film i mogli go sobie swobodnie obejrzeć. Także trzymajcie się i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!